Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak przesłać film z telefonu na komputer oraz z komputera na telefon. Pokażę Ci właściwie 3 sposoby na to, jak to zrobić i co najważniejsze, będą one się nadawały i dla użytkowników Androidów, ale także sprawdzą się dla użytkowników iPhone'ów, dla użytkowników systemu operacyjnego iOS na telefonie. Oczywiście te metody zastosujesz nie tylko do przesyłania filmów, ale także do przesyłania innych plików albo na przykład zdjęć. Przechodzimy do ekranu mojego komputera. Z tej strony Agata Guzy z YouTube dla początkujących. Teraz pokażę Ci pierwszą metodę, którą stosuję już co najmniej 2 lata i była już też omawiana na moim kanale i bardzo mocno Wam się spodobała, dlatego omówię ją jeszcze raz. Jest to metoda przesyłania plików z telefonu na komputer i z komputera na telefon przy pomocy aplikacji Send Anywhere. Aby zainstalować aplikację Send Anywhere, wchodzimy do Google Play na systemie Android lub App Store na systemie Apple iOS. Wyszukujemy Send Anywhere i instalujemy na telefonie. Otwieramy aplikację na telefonie. Na komputerze otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres sendanywhere.com. Na telefonie na dole ekranu mamy opcję Send, czyli wysyłania z tego telefonu, a obok Receive, aby pobierać zdjęcia, filmy i pliki z innych urządzeń. Jesteśmy w zakładce Send. U góry mamy do wyboru Photos, czyli zdjęcia, Videos, filmy, Contacts, kontakty i Files, pliki. Wybieramy na przykład Videos, czyli filmy. Wybieramy film, który chcemy przesłać na komputer. Następnie klikamy czerwony napis Send. Otrzymujemy kod QR lub kod cyfrowy. Na komputerze w rubryce pod napisem Receive wpisujemy kod cyfrowy i klikamy symbol pobierania ze strzałką w dół. Czekamy, aż będzie można pominąć reklamę i zaczyna się przesyłanie filmu z telefonu na komputer. Po zakończeniu przesyłania wchodzimy do folderu pobrany na komputerze i tam znajdziemy przesłany film. Aby przesłać film z komputera na telefon, klikamy na czerwony plusik pod napisem Send i wybieramy film z komputera. Klikamy różowy przycisk Send. Pomijamy reklamę i pokazuje się nam kod cyfrowy lub QR. Na telefonie przechodzimy do zakładki Receive na dole aplikacji. W miejscu, gdzie pisze Input Key, wpisujemy kod cyfrowy z komputera lub klikamy na symbol kodu QR i skanujemy właśnie ten kod QR z komputera. Po przesłaniu filmu znajdziemy go w bibliotece filmów i zdjęć na telefonie. Metodę przesyłania przez Send Anywhere stosuję już co najmniej 2 lata, tak jak już wcześniej mówiłam. I jest to niezawodna metoda, jeżeli chcemy przesyłać pliki mniejsze, ale także większe. Jedynie o czym musimy pamiętać, to jest to, że potrzebujemy bardzo stabilnego łącza i w tym momencie nie możemy dotykać telefonu, żeby po prostu nam się przesyłanie nie przerwało. I najlepiej wtedy ustawić sobie na telefonie, aby nie wygaszał nam się ekran, bo może się po prostu przerwać połączenie. I co jest też ważne, działa ta metoda na Androidzie, ale także na iOSie, czyli na iPhone'ach, bo ja sama korzystam właśnie z iPhone'a i na iPhone'ie pokazywałam Wam funkcjonowanie tej aplikacji Send Anywhere. Jeżeli ta metoda bardzo Ci się przydała, to proszę Cię, abyś zostawił kciuka w górę, ponieważ to pomoże mi dotrzeć z tym wideo do innych użytkowników. A zanim przejdziemy do drugiej metody przesyłania filmów i zdjęć, proszę Cię o to, żebyś w komentarzu dała mi znać, czy ta metoda Send Anywhere Ci się spodobała. No to przechodzimy znowu do ekranu mojego komputera i zaraz Ci pokażę drugą metodę, tak zwaną metodę na okrętkę. W tej metodzie użyjemy Canvy do przesyłania zdjęć, a aplikacji YouTube do przesyłania filmów. Najpierw wejdziemy sobie na Canvę i teraz musimy wiedzieć, że Canva na przeglądarce internetowej jest połączona z aplikacją Canva na naszym telefonie. W związku z tym, jeżeli my w jakimś pliku coś po prostu zrobimy na komputerze, to na telefonie także to mamy i w drugą stronę tak samo. Żeby na przykład uzyskać zdjęcia, które mamy na telefonie na naszej aplikacji Canva w komputerze, w tym momencie musimy do jakiegoś projektu na naszym telefonie dodać do przesłanych zdjęcie z naszej biblioteki zdjęć. I jeżeli my dodamy do naszej biblioteki Canva zdjęcie z naszego telefonu, to w tym momencie pojawi ono się także w bibliotece przesłanych zdjęć na naszym komputerze. Tym samym możemy w dwojaki sposób uzyskać zdjęcie z telefonu na komputerze, bo możemy je albo po prostu pobrać jako dany projekt z Canvy, albo możemy kliknąć sobie w przesłane na komputerze, kliknąć na 3 kropeczki i jak klikniemy sobie na
pobierz oryginał, to wtedy pobierze nam się dane zdjęcie, dany plik na nasz komputer i wtedy mamy go w pobranych na naszym komputerze, możemy w niego bezpośrednio wejść. Odwrócić ten proces, czyli przesłać coś z komputera na telefon jest nieco trudniej, ale też można to zrobić. Wchodzimy w przesłane, prześlij multimedia i wybieramy na przykład ten telefon na pomarańczowym tle i dodajemy go po prostu do przesłanych, do tej naszej biblioteki zdjęć w aplikacji Canva. I teraz wchodząc na nasz telefon, my robiąc jakikolwiek projekt, możemy z przesłanych wybrać właśnie to zdjęcie. Nie ma tutaj możliwości pobrania jakby bezpośrednio tylko tego zdjęcia na nasz telefon, natomiast mamy możliwość wykorzystania go w jakimkolwiek projekcie w aplikacji Canva na telefonie, no i później taki projekt możemy po prostu pobrać na nasz telefon i dzięki temu skorzystamy ze zdjęcia czy z grafiki, którą mieliśmy na komputerze i teraz możemy ją mieć na naszym telefonie. Z kolei, aby szybko skorzystać z jakiegoś filmu, który mam na telefonie i chciałabym go przesłać na komputer, chcę to zrobić bardzo szybko, wtedy używam aplikacji YouTube na telefonie, dodaję film z biblioteki filmów na moim telefonie właśnie na mój kanał na YouTubie przez aplikację YouTube'a. Robię to jako film prywatny, żeby broń Boże moi widzowie na kanale nie widzieli tych szybkich rzeczy, które chcę przesłać. No i wtedy daję po prostu prześlij. No i taki film przesyła się na mój kanał YouTube. Następnie loguję się do YouTube Studio na moim komputerze, wchodzę w treści, czyli w filmy, wchodzę w szczegóły tego dodanego filmu na telefonie i w prawym górnym rogu naciskam na 3 kropki i daję pobierz. I wtedy ten film, który załadowałam sobie na mój kanał YouTube, pojawia się w pobranych na komputerze. Tą metodę można użyć do pobrania każdego filmu, który masz na kanale YouTube na Twój komputer. Jak Ci się podobała metoda taka na okrętkę? Mi podoba się bardzo, przede wszystkim ze względu na to, że jest bardzo szybka i bardzo prosta i w ten sposób mogą się zdjęcia i filmy znaleźć na komputerze. Niestety w drugą stronę trochę ciężko ten proces odwrócić. Ale znowu, jest to szybka opcja, którą możesz zastosować i na Androidzie, i na iOSie. Za chwilę przejdziemy do trzeciej, najprostszej opcji, ale zanim to zrobimy, to chciałabym Ci powiedzieć, że jeżeli masz iOSa, masz iPhone'a, to tutaj w tej karcie zobaczysz film, w którym pokazuje, jak przenieść filmy, pliki, zdjęcia z Twojego telefonu na komputer typu Windows. Jeżeli nie masz faktycznie MacBooka, pokażę Ci, jak to zrobić. To jest bardzo proste, a mnie zaoszczędziło ogrom czasu. No i przechodzimy do trzeciej metody, a trzecia metoda przesyłania plików z telefonu na komputer, nie uwierzysz, to przesyłanie przez kabel USB. I dlaczego pokażę Ci, jak to zrobić? Ponieważ w moim pierwszym wideo, w którym pokazywałam, jak przesyłać pliki z telefonu na komputer i z powrotem przez Send Anywhere, w komentarzach zarzucano mi, ale przecież można to zrobić kablem USB. No to przechodzimy do przesyłania przez kabel USB. No to potrzebujemy taki oto pożyczony telefon, a do niego kabel USB. Kabel USB podpinamy oczywiście tutaj, jednym końcem do telefonu, natomiast drugim szukamy sobie wejścia USB, które mamy tutaj oznaczone takim właśnie symbolem. Podłączymy sobie do komputera. Mamy podłączenie. Komputer wczytał nam, że po prostu mamy podłączony telefon przez USB i już zaglądamy do ekranu mojego komputera. No i teraz na komputerze wyszukujemy sobie ten komputer, mój komputer, czy jak tam u Was się ta ikona nazywa. No i wyszukujemy telefon. Mamy system C, system D, stację dysków D i tutaj wszedł nam Redmi Note 10 Pro. Klikamy sobie w to. No i tutaj mamy napisane, że folder jest pusty. A to dlatego, że tutaj nam na telefonie wyskoczyło, że musimy się zastanowić, do czego użyjemy USB. No i ja myślę, że my sobie zrobimy przesyłanie plików Android Auto. I w ten oto sposób, jak jeszcze raz sobie wchodzimy w Redmi Note 10 Pro, okazuje się, że mamy wewnętrzną pamięć współdzieloną. Wchodzimy sobie dalej. No i teraz sobie szukamy zdjęć i znajdziemy je tutaj w DCIM i na kamera. No i tutaj mamy pliki zdjęciowe, no i wychodzi na to, że akurat pierwsze zdjęcie, które jest na tym telefonie, to moje zdjęcie, pomimo że to nie jest mój telefon. Teraz jak skopiować takie zdjęcie, jak przesłać takie zdjęcie na komputer? Klikamy prawym przyciskiem myszy, dajemy kopiuj
No i na przykład dajemy sobie na pulpit, wklejamy. No i tutaj się okazuje, że mam te zdjęcie tutaj. Oczywiście możemy je dać do każdego innego folderu, który nam będzie odpowiadał na naszym komputerze. Oczywiście na każdym telefonie tutaj te foldery mogą wyglądać inaczej. Możemy znaleźć zdjęcia w Pictures, ale tutaj w tym przypadku, jak wejdziemy sobie w te DCIM i w kamerę, to tutaj mamy i zdjęcia, i tutaj film także znajduje się dokładnie w tym folderze, więc w ten sposób możemy sobie przekopiować nasze pliki, nasze zdjęcia, nasze wideo na komputer przez kabel USB. A skoro ta wiedza Ci się przydała, to zachęcam Cię do tego, aby rozwijać Twój kanał na YouTube i zobaczyć sobie film, w którym dowiesz się, jak sprawdzać takiej konkurencji na YouTube i dzięki temu tworzyć lepsze tytuły Twoich filmów oraz zobaczyć inne filmy także na moim kanale. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!